Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie zgromadzonych na miejscu i tych, którzy łączą się z nami online. Dziś kolejne wydarzenie w ramach naszego projektu edukacyjnego Opowieść o przedwojennej dwukulturowej Mszanie Dolnej. Obydwaj urodzeni w maju, ale te maje dzieli ponad 50 lat, czyli w zasadzie jeden mógłby być wnukiem drugiego. Robert Alan Zimmerman, amerykański Żyd o ukraińsko-litewskich korzeniach, zafascynowany chrześcijaństwem, który w swoich pieśniach odwołuje się często do znaczeń biblijnych. W pewnym momencie przyjął nawet chrzest w jednym z wyznań chrześcijańskich, a w 1997 roku dał specjalny koncert dla papieża Jana Pawła II. Buntownik i skandalista, ale też głos sumienia Ameryki i świata. Jedyny pieśniarz uhonorowany literacką Nagrodą Nobla. Ale nie tylko, także Nagrodą Grammy wielokrotnie, Oscarem, Złotym Globem, Nagrodą Pulitzera oraz Medalem Sztuki i prezydenckim Medalem Wolności. To jest najwyższe amerykańskie odznaczenie cywilne. Ma doktoraty honoris causa kilku amerykańskich uczelni, choć żadnej z nich nie ukończył. Posługiwał się licznymi pseudonimami, o tym będzie mowa w wykładzie. 2 dni przed moim urodzeniem, przed Sądem Najwyższym w USA, zmienił urzędowo nazwisko na Bob Dylan i pod tym jest najbardziej znany. I ten drugi, który za chwilę nam się zaprezentuje, młody polski badacz jego twórczości, tłumacz jego poezji, autor pierwszej w Polsce pracy doktorskiej poświęconej Dylanowi. Zafascynowany judaizmem i biblijnymi kontekstami w świecie poezji, literatury, muzyki. Obydwaj urodzeni w maju, ale dzieli ich ponad 50 lat. A co jeszcze ich łączy? Temat dzisiejszego spotkania to Biblia, judaizm i chrześcijaństwo w śpiewanych wierszach Boba Dylana. Zatem mamy odpowiedź. Co jednak w Dylanie zafascynowało Kubę do tego stopnia, że nie tylko tłumaczy i śpiewa jego piosenki, ale też poświęcił mu swoją pracę doktorską, dowiemy się za chwilę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Możesz być ambasadorem we Francji, w USA, szaleć na parkiecie lub w pokera grać. Nawet mistrzem świata wagi ciężkiej możesz być, albo nosić perły i szampana pić, ale zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. Możesz być rockmanem, gwiazdą wielu scen, mieć kobiety w klatce, dragów ile chcesz. Możesz być biznesmenem lub bezkarnie kraść. Może nazwą cię doktorem, może będą szefem zwać, ale zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. Możesz być żołnierzem lub pochodzić z Chin, decydować w telewizji, co zobaczy widz. Być bogatym, klepać biedę, kuleć ślepym być. Możesz zmienić imię i w innym kraju żyć, ale zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. Możesz być robotnikiem i budować dom.
Możesz żyć w pałacu, gdzieś daleko stąd. Możesz mieć na własność broni każdy tank, mieć na własność ziemię lub swój własny bank, ale zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. Możesz być biskupem, możesz w pychę wpaść lub być politykiem i łapówki brać. Możesz być fryzjerem, który wie jak dobrze ciąć, być czyjąś kochanką lub dziedziczką, ale wciąż zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. Możesz woleć wełnę lub jedwabną nić. Możesz lubić mleko albo whisky pić. Możesz lubić kawior albo zwykły chleb. Spać pod baldachimem lub pod niebem, czemu nie? Ale zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. Możesz mówić na mnie Terry, możesz mówić na mnie Timmy. Jeśli chcesz Bob Dylan, jeśli wolisz Zimmy, jeśli wolisz RJ, jeśli wolisz Ray. Lecz nieważne jak mnie nazwiesz, coś nie zmieni się, to że zawsze będziesz komuś służyć. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Tym kimś może być diabeł, tym kimś może być Pan, ale zawsze będziesz komuś służyć. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you may like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Ale zawsze będziesz komuś służyć. Serve somebody. Dobrze słyszysz, będziesz komuś służyć. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Będziesz komuś służyć. Serve somebody. Będziesz komuś służyć. Dobry wieczór Państwu. Mamy już slajd wykładowy? Tak. Mamy, ja też go już mam. Mam czy nie mam go jeszcze? Tak, kilka słów na początek tego koncertu, czyli w ogóle w jaki sposób on jest wybrany, bo piosenek tylko kilka Państwu będę mógł zaprezentować. No a Dylan nagrał płyt kilkadziesiąt, piosenki idą w setki, jeśli nie w tysiące w tej chwili już, które wybrał. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować takie artystyczne, trochę też popularno-naukowe podsumowanie mojego doktoratu, który to właśnie kończę. Jeszcze tam troszeczkę się to będzie mieliło, ale od strony pracy przeze mnie wykonanej właśnie kończę. I chciałbym Państwu zaprezentować po pierwsze Dylana troszkę innego niż zwykle tłumaczone. Chciałbym pokazać, że to są piosenki oczywiście ambitne, oczywiście mające w sobie coś subtelnego, ale takie też dla wszystkich, nieprzemądrzałe, że są oszczędne w środkach. To może być ciężej teraz widzieć niż w latach 60., kiedy Dylan zaczynał karierę, bo on teraz
już od wielu lat ma dostęp, wiadomo, do najlepszych muzyków, całych orkiestr symfonicznych, jak chce. Ale on zaczynał też jako po prostu chłopak z gitarą i harmonijką. No, ja z konieczności tę oszczędność troszeczkę wyciągnę na wierzch, bo nie jestem całym zespołem, tylko jestem jednym człowiekiem. Więc to też Państwu chcę pokazać, również od strony poetyckiej, takie nieprzegadane, prawda, teksty, w których nie ma za dużo kombinowania, a coś mówią ważnego. Chciałbym pokazać w piosenkach Dylana taką kategorię, która się wydaje ocenna, intuicyjna, to jest kategoria naukowa w tej chwili, używana do analizy muzyki, w ogóle znaków, jak autentyczność, czyli tak po ludzku mówiąc, to, że kiedy słuchamy Dylana i rozumiemy, co tam się dzieje w tych piosenkach, to pomimo tego, że wiadomo, to jest sztuka, on nie pisze i nie śpiewa zawsze o swoich przeżyciach, tylko często to jest coś wytworzonego, to my w to wierzymy. Czujemy, że to jest w jakiś sposób prawdziwe i wiarygodne dla nas. To jest w znacznej mierze stworzone tą pewną oszczędnością środków tego, że on się nie sili na to, żeby wszystko zawsze było perfekcjonistyczne, doskonałe, bardzo skomplikowane, takie śliczne, prawda, wymuskane jak piosenka popowa z radia i przez to brzmi też prawdziwiej. No ja z konieczności, nie będąc bardzo dobrym muzykiem i będąc sam może troszeczkę od tej strony występowej to odtworzę dzisiaj. I przede wszystkim chciałbym Państwu pokazać źródła tych tekstów i muzyki, które są bardzo często przeaczane i przez badaczy troszeczkę mniej, chociaż przez polskich niestety bardziej niż oryginalnych, ale przez tłumaczy. Tego, że to wszystko jak leci, cały Bob Dylan wypływa z Biblii i całości kultury żydowskiej i chrześcijańskiej, obie te kultury on doskonale zna. Chciałbym pokazać, że te piosenki są przesiąknięte idealizmem, egalitaryzmem, czyli taką wiarą w to, że wszyscy jesteśmy równi i że z traktowania się równo nawzajem wynika dobro, a z traktowania się nierówno niesprawiedliwość. I nikomu nie jest za dobrze, jak ktoś ma za dużo władzy albo jak są jakieś zbytnie hierarchie w społeczeństwie. Za tym idzie pewna demokratyczność tej piosenki. Dylana się nie da porządkować, nigdy się nie dało do żadnych poglądów politycznych tak prosto, ale on zawsze był po stronie, powiedzmy, takich sił politycznych, które wierzą, że powinno być państwo, czy to są Stany Zjednoczone, czy gdzie indziej na świecie, dobre dla wszystkich, dobrze zorganizowane i z takim aktywnym udziałem wszystkich. To też odrobinkę pokażę. A muzycznie to wszystko wynika z dwóch takich tradycji ważnych. Folku, czyli muzyki ludowej, przy czym amerykańskiej muzyki ludowej przede wszystkim, oraz bluesa. O bluesie opowiem troszeczkę więcej. A z kolei też trzeba pamiętać, i może to Państwo też będą słyszeć dzisiaj, że bez tego, co Dylan tworzył od lat 60. właściwie do teraz, nie byłoby ani współczesnego rocka, ani takiego blues rocka, takiego bluesującego bardziej, ani piosenki literackiej. O samej piosence, którą wykonałem przed chwilką, ona jest z 1979 roku z albumu Soul Train Coming. To był pierwszy album w serii 3 w tak zwanym okresie chrześcijańskim Dylana, kiedy on wykonywał piosenki przede wszystkim bluesowe i bluesowo-gospelowe i one miały taki charakter kazań i tłumaczenia Biblii i wzywania do jakiegoś nawrócenia, bo on wtedy był świeżo po chrzcie i uważał, że taka jest jego misja. Potem troszeczkę stwierdził, że może to jednak nie jest jego misja, trochę wrócił bardziej do takiego świeckiego śpiewania i żydowskich korzeni, ale ta religijność i duchowość zawsze w tych piosenkach są. I piosenka ma właśnie zdecydowanie bluesowy charakter i to jest idealna okazja, żeby Państwu troszeczkę opowiedzieć jakby o związkach Dylana z bluesem. Po pierwsze, blues jest niezwykle ważny w twórczości Dylana, to jest, można by było zaryzykować stwierdzenie, że najważniejszy gatunek, który się w jego twórczości pojawia. I warto to wyeksponować, bo często bluesowe piosenki Dylana nie są po polsku nawet wykonywane jako blues. Często są wykonywane jako jakiś taki pop albo taki smooth jazz, czyli taki wygładzony jazz dla odbiorców, którzy się nie za bardzo znają na jazzie, ale lubią, żeby muzyka tak intelektualnie i skomplikowanie brzmiała. Ale dlaczego Dylan wynika z bluesa? Dlatego, że blues to nie tylko jest rodzaj muzyki, taki o bardzo charakterystycznym brzmieniu, które Państwo słyszeli przed chwilą. To jest też cała tradycja ustnej literatury, przede wszystkim Afroamerykanów, od których blues się zaczął, ale w ogóle biedniejszych, bardziej pokrzywdzonych ludzi w Ameryce, niepiśmiennych. Blues się zaczął w ten sposób, że oni nie mieli własnej literatury takiej pisanej, gazet wydawanych
i że ktoś po prostu na ulicy z gitarą śpiewał o ostatnich wydarzeniach, na przykład o niesprawiedliwości, której ktoś doświadczył ze społeczności i to miało taki charakter reportażu jakby, prawda? Jakby gazety. To potem oczywiście się utrwalało, stawało balladą, kiedy nie było już wiadomością świeżą. I to jest bardzo ważne, bo Dylan od początku wykonywał całe mnóstwo i do dziś wykonuje i pisze protest songów i takich pieśni solidaryzujących się z różnymi grupami słabszych. W bluesie, mam nadzieję, że mi się to udało przed chwilką pokazać, jest mniej ważne, żeby wszystkie nuty były wykonane czysto, pięknie, żeby to było takie dopracowane, a jest ważniejsze, żeby słyszeć śpiewające ciało i to, jak na instrumentach się gra i to, jak instrumenty wchodzą w relację z ciałem, taką bardzo fizyczną. Dlatego blues uwielbia instrumenty, w których bardzo bezpośrednio ciało, bez dodatkowych mechanizmów pracuje z instrumentem, jak gitara, w której bezpośrednio palce lub kostka uderzają w strunę, harmonika ustna, na której Bob Dylan też grał, w której między oddechem człowieka, który sprawia, że instrument gra, a tymi takimi języczkami metalowymi w środku harmoniki ustnej, które dźwięczą, jest bardzo maleńka przestrzeń i dosłownie słyszymy oddech. Jest ważne, żeby emocje w bluesie były wiarygodne. I te emocje może wyrażać właśnie głos, który nawet nie jest do końca czysty, załamuje się, jest chrypką i to jest kluczowa cecha tak właściwie całego bluesa, jak i całej muzyki Dylana, nawet kiedy nie wykonuje kawałków bluesowych. Jest istotna w bluesie i w piosenkach Dylana pewna prostota i nieprzekombinowanie, również w tekście. I tak blues w ogóle, jak i Dylan są bardzo blisko mowy potocznej i codziennych, zwykłych rozmów, a nie takiej konwencji literackiej, prawda, wysokiej, skomplikowanej, złożonej, popisywania się, jakim to ja pięknym językiem jestem w stanie wyrazić złożone i wzniosłe uczucia. Nie, to jest blisko życia, blisko ulicy. I jest w bluesie wykorzystywanie powtórzeń do budowania struktury utworu. Jest to bardzo bluesowe, ale zarazem jest to też biblijne, bo cała poezja Biblii, wszystkie psalmy w Księdze Psalmów działają na tej zasadzie, to jest tak zwany paralelizm. Na przykładzie będziesz komuś służyć, mamy wszystkie zdania i przez to zwrotki i refreny realizują pewien wzór i kolejne idee i obrazy, chociaż są bardzo różne, nie? Brzmią przez to jak swoje wzajemne echa. Niemal jakby się rymowały, chociaż nie rymują się i nie stwarzają dźwięki, tylko znaczenia, prawda? To jest trochę taka wyższa szkoła jazdy. Myślę, że nie każdy początkujący poeta by tak umiał. Mamy ten wzorzec, on wygląda mniej więcej tak. Możesz być kimś takim, albo kimś innym, albo jeszcze kimś innym, coś robić, albo robić coś zupełnie innego, ale niezależnie od wszystkich tych możliwości i tak coś pozostaje stałe. Tak jak w tej serii możesz być biskupem, możesz w pechę wpaść lub być politykiem i łapówki brać, ale zawsze będziesz komuś służyć, prawda? To też u Dylana w tej piosence taką funkcję spajającą te znaczenia spełnia paradoks, prawda? Spodziewalibyśmy się, że może ktoś, kto ma bardzo dużo władzy, nie musi nikomu służyć, a tu niespodzianka, zawsze będziesz komuś służyć. Demokratyczność w piosenkach Dylana, też na przykładzie tej piosenki. Mamy w niej bardzo różne warstwy społeczne, które łączy jedna rzecz, to, że muszą komuś służyć, nawet gdy mają niesamowitą władzę, pieniądze, sławę. I to bardzo przypomina średniowieczny chrześcijański motyw w sztuce, ale też w literaturze. Danse macabre po francusku albo Totentanz po niemiecku. Przykład mamy na slajdzie. Mam nadzieję, że go nie zasłaniam aż tak bardzo, jakbym mógł. Prawda, mamy różne warstwy społeczne w Danse macabre. One akurat są połączone tym, że wszyscy muszą umrzeć kiedyś, że ta śmierć czyni wszystkich równymi. Oczywiście cała piosenka, i to też będzie się powtarzało u Dylana, zawiera bardzo dużo krytyki społecznej. Na przykład mamy ironię wobec zaszczytnych tytułów i osiągnięć, prawda? Może nazwą cię doktorem lub będę szefem zwać. To tak bardzo ironicznie, wręcz sarkastycznie Dylan to ujmuje. Mamy łączenie pozycji, które kojarzą się z sukcesem, z różnymi zagrożeniami moralnymi. Że być biskupem jest zagrożenie, żeby wpaść w pychę, być politykiem, zagrożenie łapówkarstwem, biznesmenem, tym, że się będzie robiło nieuczciwe praktyki biznesowe i w wyniku tego właściwie kradło i bycia gwiazdą z uprzedmiotowieniem innych osób, z uzależnieniami takimi jak narkotyki. A w ostatniej zwrotce mamy coś ciekawego i ona by się mogła wydawać jeszcze bardziej niż cała piosenka, tylko taką dowcipną wyliczanką, prawda? Możesz mówić do mnie Terry lub jak wolisz Timmy, jeśli chcesz Bob Dylan, jeśli wolisz Zimi, ale tam jest coś więcej, to już odpowiem na to pytanie w slajdzie. Tam jest coś więcej. Po pierwsze, tam jest nawiązanie autobiograficzne. Bob Dylan urodził się bowiem jako Robert Allen Zimmerman, to nawiązanie to jest Zimi.
Oprócz tego, ponieważ on pochodził z religijnej rodziny żydowskiej, miał takie żydowskie imię właściwie tylko do tych celów religijnych, to było Szabtaj Zwi. No i w wyniku tego, oraz takiej swojej tendencji do tego, że lubił wchodzić w różne role, w trakcie kariery używał nawet kilkunastu innych pseudonimów artystycznych, bardzo wielu. I tę praktykę robi do dzisiaj, bo jako bodajże Jack Frost, czyli to jest taki odpowiednik postaci kulturowej, ale brzmi jak imię i nazwisko, jakby Dziadek Mróz, produkuje niektóre swoje płyty, na przykład w ostatnich latach. Mimo że już się skupił na tym Bobie Dylanie, na które to imię i nazwisko też zmienił prawnie swoje imię i nazwisko. A też na przykład się zdarzyło mu zagrać w filmie Pat Garrett i Billy the Kid rolę tajemniczego człowieka, który nosi po prostu imię alias, czyli dosłownie ktoś, kto jest nazywany inaczej. No więc jak to jest imię, to jest takie imię, które jest puste, prawda? Ono nam niczego nie wskazuje konkretnego. A przedstawiając się innym osobom w tym filmie, mówi im też, że mogą go też nazywać jak chcą. Więc w ogóle taki unik. I tu już mamy przejście do drugiej rzeczy bardzo ciekawej, że tu jest nawiązanie biblijne i to bardzo konkretne i religijne, bo w Biblii hebrajskiej, w Starym Testamencie dla chrześcijan i przez to w judaizmie Bóg ma bardzo wiele imion. Jak my czytamy po polsku Bóg albo Pan Bóg w polskim tłumaczeniu Biblii, to tam po hebrajsku może być albo El, albo Elohim, albo Shaddai, albo Eloheinu, albo Adonai, albo Cevaoth, albo takie niewymawialne czteroliterowe imię, które się określa jako tetragrammaton, to jest od greckiego 4 litery, albo Hashem, czyli dosłownie to imię Elion, Echie, El Roi, Szechina i wiele jeszcze innych. Znaczy większość wymieniłem i to najważniejsze wymieniłem, ale to nie jest wcale pełna lista. I mamy momenty, kiedy w Biblii pada pytanie o imię Boga, jak w tym fragmencie. To jest końcówka walki Jakuba z, jak się okazuje, Bogiem, ale który się nie chce przedstawić. A wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał, jakie masz imię? On zaś rzekł, Jakub. Powiedział, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Imię Izrael po hebrajsku znaczy Bóg walczy. Więc już mamy jedną kwestię z imieniem, prawda, zmianę imienia. Potem Jakub rzekł, powiedz mi proszę, jakie jest twe imię? Ale on odpowiedział, czemu pytasz mnie o imię? I nie mówi nic więcej, tylko i pobłogosławił go na owym miejscu. I tu się rozstają. Bóg tutaj odmawia odpowiedzi na pytanie o imię. Ale mamy też sytuację, gdy się przedstawia, ale wcale się nie przedstawia jednym imieniem. Później w Księdze Wyjścia, przy rozmowie Mojżesza z Bogiem objawiającym się mu w krzewie, który płonie, ale się nie spala. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. No, nie do końca jest dobre polskie tłumaczenie, bo tutaj są te 4 litery, to są litery hebrajskie Jud, He, Waw, He. I tak naprawdę nie do końca wiadomo do dzisiaj. Badacze się spierają, teologowie też, rabini żydowscy też, co to właściwie znaczy. O tym za chwilkę jeszcze troszkę powiem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, to jest to Echie, posłał mnie do was. No i jak to zrozumieć? Może Bóg po prostu ponownie odmawia odpowiedzi na pytanie o imię. Istotne jest jedynie to, że istnieje. Mnie w trakcie studiów w Tel Awiwie uczono na przedmiocie z judaizmu, że dla tego imienia 4-literowego istotniejsze jest nie samo znaczenie, a jego gramatyka. To, że to jest w stronie czynnej, teraźniejszy czasownik w pierwszej osobie. Bo on wskazuje na to, że chociaż być może Boga nie da się właściwie nazwać, no bo jak nazwać imieniem, które jest skończone, kogoś nieskończonego, prawda? Można zobaczyć, że istnieje i działa i że widać skutki jego działania i to nazwać, prawda? A też jest taka interpretacja bardzo stara, że to jest troszeczkę tak, jakby Bóg powiedział, że właściwie wszystko jedno, jakim nazwiesz mnie imieniem, bo to nie jest ważne. Można też patrzeć na tę ostatnią zwrotkę u Dylana jako na nawiązanie literackie, bo mamy coś takiego u Szekspira w Romeo i Julii w scenie drugiego aktu, to jest w moim własnym tłumaczeniu, czy imię coś znaczy? Rzecz nazwana różą, choć zmienisz jej imię, zachowa swój zapach. To mówi Julia do Romeo w momencie, w którym się okazuje, że pochodzi on z wrogiego rodu i chciałaby, żeby nazywał się inaczej, bo samo to, jak się nazywa, stwarza problemy. Dobrze, zaśpiewam teraz kolejną piosenkę państwu.
Strzała w drzwiach miała napis: ten kraj potępiony jest od Nowego Orleanu do Jeruzalem. Zszedłem cały wschodni Teksas, gdzie proroków czeka śmierć i nikt nie śpiewa bluesa tak jak Blind Willie McTell. Gdy zwijali już namioty, puszczyk zaczął swoją pieśń i nikt nie chciał go wysłuchać, oprócz gwiazd i pustych drzew. Chociaż czarnookie Romki dbać umieją o swój wdzięk, nikt nie śpiewa bluesa tak jak Blind Willie McTell. Widzę wciąż, jak płoną pola. Słyszę wciąż, jak trzaska bicz, ale pachną już magnolie, gdzie duch niewolnictwa znikł. Słyszę jęki wielu plemion. Dzwon grabarza wydał dźwięk. Nikt nie śpiewa bluesa tak jak Blind Willie McTell. Tam przy rzece jest kobieta. Przy niej ktoś przystojny dość. Ubrał się jak młody panicz, a samogon z sobą wziął. Na gościńcu słychać więźniów, buntowników śpiew i gniew. Nikt nie śpiewa bluesa tak jak Blind Willie McTell. Chociaż Bóg jest przecież w niebie i co Jego chcemy mieć? Władza, chciwość i psujące się ziarno zda się być wszystkim, co jest. Patrzę z okien u świętego Jakuba, jak najuważniej patrzeć chcę. Lecz nikt nie śpiewa bluesa tak jak Blind Willie McTell. Lecz nikt nie śpiewa bluesa tak jak Blind Willie McTell. Dobrze, teraz o piosence Blind Willie McTell. Może zacznijmy od tego, kim jest tytułowa postać, bo pewnie część z Państwa kojarzy, część nie.
Blind Williego McTella mamy tutaj na zdjęciu, to jest z domeny publicznej w Bibliotece Kongresu USA. On był legendarnym afroamerykańskim muzykiem bluesowym i gospel, gitarzystą i śpiewakiem. Był niewidomy od wczesnych lat życia i jest teraz legendą, ale on nie zrobił takiej kariery w sensie, żeby kiedykolwiek odniósł sukces komercyjny. On praktycznie całe życie grał na ulicy lub w barach, jako taki troszeczkę biedujący muzyk. I oprócz rejestracji jego muzyki dla Archiwum Kongresu USA, na szczęście takie małżeństwo etnografów się połapało, że to warto nagrać i zrobić z nim wywiad, bo wiele rzeczy takich bardzo pierwotnych się u niego przechowało, oprócz jego własnych kompozycji. To najważniejsze płyty zawdzięcza właściwie 2 okazjom, kiedy przez przypadek się na niego natknęli producenci muzyczni, mieli taki, ten gość dobrze gra i w bardzo spontanicznie, w bardzo niedoskonałych warunkach nagrali to, co grał, za jego zgodą oczywiście i płacąc mu jakieś śmieszne grosze. Natomiast w piosence nie ma poza, powiedzmy, takim doświadczeniem jakiejś biedy ludzkiej, wyśpiewywania bólu niewdzięcznego, odwołań do biografii Blind Williego McTella jako takiego. Raczej on jest symbolem bluesmana, takiego prawdziwego bluesmana, śpiewającego o doświadczeniach i cierpieniu społeczności afroamerykańskiej. I to mamy też w tym cytacie Okna u Świętego Jakuba. To jest odwołanie do tradycyjnego bluesa St. James Infirmary Blues, czyli blues ze Szpitala Świętego Jakuba. To był utwór nagrany przez bardzo wielu muzyków. Ja polecam Państwu nagranie Louisa Armstronga. Melodia, którą Państwo słyszeli przez chwilę, jest odlegle inspirowana melodią tego bluesa, ale dość odlegle, bo sama piosenka nie jest bluesem, inspiruje się tylko pewnymi jego elementami. Mamy takie w dużej części kompozycji rozchwianie między 2 akordami, które w taki charakterystyczny sposób buduje napięcie, więc jest to i są powtarzane frazy podlegające wariacjom. To też jest taka rzecz, która jest charakterystyczna dla bluesa, ale utwór sam bluesem nie jest. Natomiast mamy w nim ogromne bogactwo wątków biblijnych i religijnych, już w pierwszej zwrotce. Strzała w odrzwiach miała napis, ten kraj potępiony jest, od Nowego Orleanu do Jeruzalem. To nawet jak Państwo się interesują Biblią mniej ode mnie, to chyba widzą już coś, prawda? Zszedł cały wschodni Teksas, gdzie proroków czeka śmierć i nikt nie śpiewa bluesa tak, jak Blind Willie McTell. No i o co tu chodzi? Troszeczkę nam to rozświetli fragmenty rozdziału 5 Księgi Daniela, w którym król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie 1000 wielką ucztę i pił wino wobec 1000. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Tak pewnie dla części z Państwa to jest jasne, ale tutaj już mamy 2 duże grzechy tego króla. Pierwszy, że nie dość, że dalej przechowuje naczynia święte ze świątyni jerozolimskiej, które były używane do rytuałów tam, to jeszcze je sobie bierze, żeby z nich po prostu pić, urządzić popijawę i jeszcze przez tę mnogość żon i nałożnic mamy zasygnalizowane i złamanie monogami i w ogóle jakąś rozpustę bardzo grubą. Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych, więc jest jeszcze gorzej, bo jeszcze bałwochwalstwo, prawda, do tego. No i jakaś siła wyższa nie wytrzymała i w tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. No i chociaż widzi, że jest jakiś znak i że jest złowróżbny, to nie za bardzo wie, co to jest, więc wzywa różnych wróżbitów, by wyjaśnili mu znaczenie zapisanych tych słów, ale jest je w stanie wyjaśnić dopiero Daniel. To jest taka historia, że tylko on jest w stanie coś wyjaśnić, które się powtarza w księdze Daniela wielokrotnie. I tłumaczy królowi tak, bardzo odważnie. A oto nakreślone pismo. Mene, mene, tekel ufarsin. Mogą Państwo kojarzyć, bo to jest wielokrotnie przedstawione w sztuce. Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył Twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel, zważono Cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres, Twoje królestwo uległo podziałowi. Oddano je Medom i Persom. Czyli wieszcze zagładę imperium, a dla króla osobistą zgubę. I tu już widzimy, że Dylan łączy biblijne historie, bardzo stare, z mitologicznym krajobrazem Stanów Zjednoczonych. Bo ten nowy Babilon, który czeka zagłada i potępienie, to kraj, który rozciąga się od Nowego Orleanu do Jerozolimy, czyli trochę cały świat
Ale być może Państwo sobie zdają z tego sprawę, że w Stanach Zjednoczonych przez megalomanię, będącą cechą charakterystyczną tej kultury, jest, tak jak jest Nowy Jork, tak jest też Nowa Troja i Nowy Efes, Nowa Jerozolima też jest. Gdzie? We wschodnim Teksasie oczywiście, czyli tam gdzie u Dylana, więc to troszeczkę jest cały świat, a to trochę są Stany Zjednoczone, ale takie zmitologizowane i uczynione bardziej biblijnymi. Wschodni Teksas to kraina, która zabija proroków i to jest wprost odwołanie do tego, jak Jezus, na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza, określa Jerozolimę. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. No i do tego wszystkiego mamy wsadzone doświadczenie niewolnictwa i krzywd w historii i tu się troszeczkę łączy. Żydów, Romów też, którzy są nazwani, tego nie zawarłem w prezentacji, ale się pojawiają w piosence wprost, prawda? Afroamerykanów, pierwszych narodów Ameryki i u Dylana to się łączy troszeczkę w jedną całość. W tym fragmencie, który się zaczyna od widzę wciąż jak płoną pola. Słowo plemiona użyte w tym fragmencie to jest w oryginale tribes i je po angielsku można odnieść i się odnosi i do 12 pokoleń, czyli plemion Izraela, i do pierwszych narodów Ameryki, o których powinno się mówić, bo to były po prostu narody, są dalej niektóre, ale kolonialiści pogardliwie nazywali plemionami, no bo plemię to troszeczkę mniej jakiś kraj, mniej jakiś naród, który by trzeba było traktować serio, mniej ludzie. To można też odnosić do różnych grup takich etnicznych i kulturowych wewnątrz społeczności afroamerykańskiej, więc to wszystko się łączy. W ostatniej zwrotce natomiast Dylan wprost się odnosi do Nowego Testamentu. W tej zwrotce, chociaż Bóg jest przecież w niebie i co Jego chcemy mieć, chciwość, władza i psujące się ziarno zdają się być wszystkim, co jest. Mamy tutaj odwołanie i do tego, no bo mamy jakąś małą galerię, taką składającą się z 3 elementów zła, które widzimy w świecie, prawda? I do listu świętego Pawła do Tymoteusza, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. I mamy nawiązanie, to po angielsku jest wprost cytat z tłumaczenia tego fragmentu w Biblii Króla Jakuba, z której Dylan cytuje najczęściej. Ja przetłumaczyłem nie z oryginału, tylko z tej wersji angielskiej Biblii, żeby pokazać ten wprost cytat. To jest corruptible seed, po angielsku psujące się ziarno. Czyli mamy tak, narodzenie na nowo nie z psującego się ziarna, ale z tego, które nie podlega zepsuciu, prawda? Mamy te 2 poziomy, ziarno, które ulega zepsuciu, czyli doczesność i to, które nie ulega zepsuciu, czyli jakaś wieczność. No i my widzimy tylko doczesność, tylko to psujące się ziarno. Do tego to jest tu nawiązanie. No i w związku z tym, że tylko to widzimy, to mamy też nawiązanie do idei Boga ukrytego, który nie zmusza, by w Niego wierzyć jakimiś cudami czy objawianiem się bez przerwy. To jest kluczowa kwestia podnoszona w filozofii chrześcijańskiej, ale też przez kabalistów, czyli mistyków żydowskich, którzy mieli taki obraz, że ponieważ Bóg jest wszechmocny, wszechobecny, doskonały, to żeby w ogóle było miejsce na stworzenie świata, on musiał jakby się wycofać z części przestrzeni. I przez to, i tym też tłumaczył, że jest ukryty w świecie, a nie pokazuje się na każdym kroku w taki sposób, który by zmuszał do wiary. Ale źródła tego nie są wcale jakoś starofilozoficzne, czy dopiero w mistycyzmie żydowskim, bo są już w księdze Izajasza, w której wprost Bóg zostaje nazwany Bogiem ukrytym. Prawdziwie też Bogiem ukrytym, Boże Izraela i Zbawcą. Następna piosenka, może najpierw zapowiem, potem wykonam, pochodzi z 1983 roku z albumu Infidels. Mamy tutaj okładki albumów Dylana z różnych właśnie płyt. Troszeczkę też wkładek. Infidels to jest ten album tutaj najbliżej po mojej lewej, państwa prawej. W sensie najbliższy na prawo ode mnie, państwa prawo. Jest to jedna z licznych i udanych współpracy Dylana z wirtuozem Markiem Knopflerem, który jest znany jako gitarzysta z takich przebojów jak Sultans of Swing czy Brothers in Arms. Ale pomimo tego, że było to bardzo udane nagranie, ono nigdy nie zostało wykonane na żywo po wydaniu jej na tej płycie, bo jej nagranie spotkało się z ogromnym ostracyzmem. Dylan musiał się z niej tłumaczyć. Bardzo długo, wiadomo, Dylan zaczynał, jak jeszcze były tylko płyty winylowe, ewentualnie różne inne nośniki analogowe, ale bardzo długo, jak już były streamingi czy serwisy typu YouTube, Spotify, to ta piosenka nie była w nich dostępna. A jak najpierw fani, a potem sam Dylan próbowali wrzucić piosenkę w 2019 i 2020,
to były zbiorowe ataki trollów internetowych, żeby tę piosenkę ściągnąć. I się udało za każdym razem, no ale jednak Dylan wygrał, bo w tej chwili piosenki mogą Państwo posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych. Ale pomimo tego, że w jakimś sensie wygrał, to ostracyzm i opór wobec tej piosenki trwa dalej. Badacze Dylana, a Dylan jest niemalże osobną, po angielsku przynajmniej, dyscypliną naukową, taką, z której się robi doktoraty i habilitacje i różne inne rzeczy, bardzo niechętnie o niej piszą, lub ją ignorują, woleliby, żeby w ogóle nie istniała. Jest brak innych wykonań i tłumaczeń, oprócz mojego. Państwo usłyszą dzisiaj jedyne. Nawet Filip Łobodziński, który tłumaczy wszystko jak leci i tłumaczy piosenki Dylana, no bo Dylan bardzo dużo pisał, więc ma piosenki wybitne, ale ma też parę, które się znajdują na liście 100 najsłabszych piosenek w historii. I Łobodziński je tłumaczy. Tej piosenki, którą ja Państwu wykonam, nie przetłumaczył i nie wykonał. Usłyszą Państwo jej jedyne na razie istniejące polskie tłumaczenie i wykonanie. Ten najgorszy z sąsiedztwa. W oryginale Neighborhood Bully. Ten najgorszy z sąsiedztwa to samotny gość. Jego wrogowie mówią, że zabrał im dom. Mają nad nim przewagę, ich jest milion, on sam. Nie ma dokąd uciekać, tylko jeden ma kraj. Ten najgorszy z sąsiedztwa. Musi walczyć, by przetrwać, zamiast normalnie żyć. Ciągle go krytykują, że śmie o tym śnić. Niech zna swoje miejsce, w końcu on to ten zły. Nie ma prawa się bronić, gdy wyważą mu drzwi. Ten najgorszy z sąsiedztwa. Najgorszego z sąsiedztwa nie chciał mieć żaden kraj. Był wszędzie wygnańcem i wszędzie był sam. Wciąż pamięta śmierć bliskich, w ogóle śmierć dobrze zna. Z automatu ma wyrok, bo urodzić się śmiał. Ten najgorszy z sąsiedztwa. Wciąż próbują go zabić, kiedy oddał im raz. Został skrytykowany, że nie wolno mu tak. Zniszczył fabrykę bomb, nie ucieszył się nikt. Bomby były dla niego, powinno mu być wstyd. Najgorszemu z sąsiedztwa. Mało prawdopodobne, właściwie bez szans, by żył według wymagań, jakie stawia mu świat. Bo ma stryczek na szyi, jest wzięty na cel. Prawo do zabijania ma, kto zabić go chce. Najgorszego z sąsiedztwa. Choć są różne układy, sojuszników mu brak. Gdy kupuje co trzeba, płaci sowicie nam. Czasem ktoś broń mu sprzeda, bo gdzie popyt tam zbyt. Lecz gdy walczy o życie, nie staje przy nim nikt. Przy najgorszym z sąsiedztwa. Wokół są pacyfiści, którzy pokoju chcą. Modlą się o kres wojny w końcu. Brzydzą się krwią, gdyby ktoś skrzywdził muchę, byłoby im jej żal. Liczą, że straci czujność i wykończyć się da. Ten najgorszy z sąsiedztwa. Nie ma już tych imperiów, co zabrały mu dom. Egipt, Rzym i Babilon dawno złożyły broń. Na piaskach pustyni odbudował swój raj, wciąż stawiając się wszystkim wbrew woli wielkich państw. Ten najgorszy z sąsiedztwa. Jego księgi najświętsze każdy depcze, gdy chce. Umów, które
można nie trzymać się. Zebrał od nas odpadki, teraz dostatki ma. Zebrał nasze choroby i leki nam dał, ten najgorszy z sąsiedztwa. Nikt nie przyzna, że ma wobec niego swój dług. Zawsze winien jest zbrodni, które przypiszą mu. Duma i uprzedzenie starczą, by wydać sąd. Liczą jak pies na kość, że popełni błąd ten najgorszy z sąsiedztwa. Czym zasłużył, że ma tyle blizn, tyle ran? Czyżby zmieniał bieg rzek lub przegasił część gwiazd? Najgorszy z sąsiedztwa na wzgórzu trwa. Czas się kończy, a może dopełnia się czas, ten najgorszy z sąsiedztwa. The neighborhood bully is just one man. His enemies say he's on the land. They got him outnumbered about 1,000,000 to 1. He's got no place to escape to, no place to run. He's the neighborhood bully. No i tu już być może Państwo po wysłuchaniu piosenki widzą, na czym polega ten paradoks, że ta piosenka się spotkała z aż takim ostracyzmem i niechęcią i dalej się spotyka. Bo tematyką tej piosenki jest nienawiść, uprzedzenia i ostracyzm w ogóle, a wiadomo, że jak się uderzy w stół, to nożyce się odezwą. Natomiast w szczególności tematem piosenki są współczesne formy antysemityzmu, te ukrywające się za uzasadnioną na różne sposoby niechęcią i otwartą nienawiścią wobec odrodzonego państwa Izrael. I piosenka ma takie dwa poziomy. Można ją odnosić w ogóle do różnych form nienawiści, uprzedzenia, prawda? Najgorszym z sąsiedztwa może być każdy z nas w odpowiednich okolicznościach. Ale jest drugi ten kontekst konkretniejszy i wiele fragmentów odnosi się bardzo bezpośrednio do właśnie takiego współczesnego, usprawiedliwianego w różny sposób, ubieranego w bardziej znośne piórka antysemityzmu. Bo mamy w piosence i odniesienie do odmawiania Żydom prawa do obrony w obliczu agresji. Ta linijka nie ma prawa się bronić, gdy wyważą mu drzwi. I status wiecznego wygnańca, który po Holokauście i pogromach powojennych wciąż pamięta śmierć bliskich. I czymś, co jest mniej znane historycznie, no bo my o zagładzie, o Holokauście wszyscy wiemy, ale mało kto kojarzy, że w latach 40. i 50. XX wieku była na całusieńkim Bliskim Wschodzie gigantyczna czystka etniczna. Około 800-850 tysięcy, niektórzy badacze mówią, że blisko 1 000 000 Żydów z różnych krajów zostało wygnanych i potem już troszeczkę nie ma już dokąd uciekać, prawda? Chyba że do Izraela. Zniszczył fabrykę bomb, nie ucieszył się nikt, bomby były dla niego, powinno być mu wstyd. To wcale nie jest, no bo piosenka jest 83, nawiązanie do ostatnich wydarzeń. To jest nawiązanie do niszczenia irakijskich i syryjskich ośrodków, w których budowano bombę atomową. No, historia się powtórzyła również w kwestii tego, że się nie ucieszył nikt, jak ostatnio Iranowi zniszczono też reaktory nuklearne i zapasy uranu mające służyć do zbudowania bomby atomowej. Dalej mamy też ta kwestia w linijkach mało prawdopodobne, właściwie bez szans, by żył według wymagań, jakie stawia mu świat, bo ma stryczek na szyi, jest wzięty na cel. To dotyczy stawiania wobec współczesnego Izraela. Oczywiście też to jest w ramach tych narracji antysemickich przenoszone na wszystkich Żydów, że mieliby być odpowiedzialni w ogóle za to, co robi Izrael. Wymagań prawnych i moralnych, których społeczność międzynarodowa, media, aktywiści nie stosują wobec żadnego innego kraju. I to na przykład bardzo widać w kwestii dostarczania wrogim populacjom jedzenia i paliwa, czy w rozliczaniu moralności ataków wojskowych, szczególnie w wojnie obronnej. I warto to kryterium w ogóle znać, bo to jest kryterium, które stosują naukowe i prawne definicje antysemityzmu, wszystkie najlepsze i za najbardziej takie adekwatne uznawane. Na przykład Międzynarodowego Stowarzyszenia Pamięci o Holokauście, to jest angielski skrót IHRA, żeby oddzielać zwykłą krytykę polityki państwa, no bo oczywiście wolno, to nie jest tak, że krytyka polityki państwa
per se, w której chodzi o krytykę właśnie polityki państwa, a nie o to, żeby się ukryć swoją nienawiść za czymś, prawda? To stanowi to, jak oddzielić i to w ogóle warto jest sobie stosować, jak się zastanawiamy, czy mamy do czynienia z uprzedzeniem, czy nie. Czy gdyby to był ktoś inny, z innym kolorem skóry, należący do innej religii, mówiący innym językiem, to dalej byśmy mieli takie same wymagania, prawda? Na przykład bardzo surowe i od razu z podejrzliwością. Czy być może nie? Bo jeśli byśmy mieli różne, w zależności od czegoś, co nie jest moralnością tej osoby, jej decyzjami i odpowiedzialnością, no to znaczy, że stosujemy podwójny standard, czyli że niestety jesteśmy w jakiś sposób uprzedzeni. Dalej mamy tę linijkę prawo do zabijania, ma kto zabić go chce. To jest odniesienie do usprawiedliwienia eksterminacji ludności cywilnej Izraela jako uprawnionego oporu wobec polityki państwa. To się niestety bardzo często dalej zdarza. Wokół są pacyfiści, ale to są tacy pacyfiści, którzy liczą, że stracić czujność i wykończyć się da. To jest aluzja do poglądów osób, które określają się jako pacyfiści, ale uważają, że państwo Izrael powinno być całkowicie zniszczone na drodze militarnej. Umów, które podpisał, można nie trzymać się. To jest nawiązanie do łamania i ignorowania postanowień międzynarodowych, które byłyby korzystne dla Izraela, przy oczywiście równoczesnym cytowaniu prawa międzynarodowego na każdym kroku. Dwa takie warte znania przykłady to jest konferencja w San Remo z 1920. Jej postanowienia dalej obowiązują. Granice Iraku na przykład, które mamy, są święte i nie do ruszenia ze względu na decyzję w konferencji w San Remo. Tylko że konferencja w San Remo nigdy nie została jakoś obalona, czy stwierdzono, że jednak robimy inne ustalenia i jakby bez takiego zignorowania po prostu ich, a ona przyznawała mającemu się utworzyć państwu żydowskiemu na Bliskim Wschodzie terytoria dużo większe niż miałoby, gdyby miało wszystkie sporne, bo właściwie obejmujące większość obecnej Jordanii nawet. A drugie takie postanowienia to są nagrodzone pokojową Nagrodą Nobla traktaty z Oslo. To była współpraca przy mediacji Stanów Zjednoczonych i Norwegii ówczesnych przywódców izraelskich i palestyńskich. I to było największe zbliżenie się w ogóle do pokoju między tymi dwoma grupami wszechczasów. Niestety jesteśmy w tej chwili bardzo daleko. Natomiast te traktaty stawiały Palestyńczykom bezwzględny warunek zaprzestania pomocy jako podstawę wszystkich porozumień. Przemocy, tak. W tym na przykład przekazywanie tych terenów, jak słyszymy, że coś się dzieje na zachodnim brzegu i tak z narracji medialnej wynika, że ten zachodni brzeg to się tak powinien automatycznie należeć, prawda, wolnej Palestynie, no to jest prawda na podstawie traktatów z Oslo z lat 90. w momencie, w którym strona palestyńska zaprzesta przemocy, bo ten warunek ma nałożony, żeby w ogóle te ziemie się jej należały zgodnie z ustaleniami. Dalej mamy zawsze winien jest zbrodnie, które przypiszą mu. Uprzedzenie starczy, by wydać sąd. To jest aluzja do traktowania i też od tego 83 się chyba nic nie zmieniło. Przez media wszystkich oskarżeń stawianych wobec Izraela jako prawdziwych bez potwierdzenia, choć już nieraz okazywały się całkowicie fałszywe. To też się ostatnio działo. Już końcówka zebrał nasze choroby i leki nam dał, nawiązanie do osiągnięć współczesnej izraelskiej medycyny, z których korzysta cały świat i znowu tylko dwa przykłady, które warto znać. Innowacyjne i bardzo skuteczne sposoby leczenia nowotworów, czy jedna z najlepszych dostępnych terapii choroby Parkinsona są takimi osiągnięciami. Natomiast jest też mnóstwo nawiązań biblijnych i historyczno-biblijnych. Nie ma już tych imperiów, co zabrały mu dom, to jest, i zresztą te państwa są nazwane wprost dalej, aluzja do podboju i kolonizacji starożytnego Izraela przez egipskie imperium faraonów, Babilonię i Cesarstwo Rzymskie. Kto czytał Biblię, ten wie, akurat te fragmenty Biblii mają to odniesienie historyczne, że rzeczywiście tak było. Nie wszystkie mają, ale te tak. Na piaskach pustyni odbudował swój raj, prawie że cytat z Psalmu 114, zadrży ziemię przed obliczem Pana całej ziemi, który zmienia pustynię w oazę. Ta sama fraza, ten sam psalm zawiera też frazę, do której Dylan nawiązuje, śpiewając, czyżby zmieniał bieg rzek. Bo w tym samym psalmie mamy obraz tego, że gdy Bóg uwolnił Żydów z niewoli egipskiej, odwróciła swój bieg rzeka Jordan. Mamy też to przygaszanie, prawda, części gwiazd, cud albo ostrzegawczy, proroczy znak przygaszenia słońca, księżyca, gwiazd, w ogóle ciał niebieskich pojawia się wielokrotnie w Biblii. U Izajasza to zapowiada ukaranie i upadek Babilonu. W księdze Joela zapowiada przyjście końca świata. Fragment też wzywa do zadęcia w trąby na Syjonie. A kto był w Jerozolimie, ten wie, że Syjon to jest wzgórze w Jerozolimie. No i to prawdopodobnie jest to wzgórze z ostatniej zwrotki. Na tym wzgórzu się znajdowała
żydowska świątynia, obecnie zniszczona. W Ewangeliach u Mateusza, u Marka część proroctw Jezusa dotyczących końca świata zawiera zapowiedź, że będą przyćmione gwiazdy, księżyc, inne rzeczy. W Ewangelii według świętego Łukasza słońce zostaje przyćmione w momencie śmierci Jezusa. A w Apokalipsie, jak jest ten moment łamania kolejnych pieczęci, to wraz ze złamaniem 6 ciała niebieskie wszystkie zostają przyćmione. No i tutaj to się oczywiście bardzo ładnie łączy z tym hasłem też od rana: czas się kończy, a może dopełnia się czas, który jest apokaliptyczny, bo u Dylana jest bardzo dużo apokaliptycznych piosenek. Jedną taką, będącą też taką maleńką księgą Apokalipsy w pigułce będziemy mieli za chwilkę. No i całą piosenkę można by było podsumować cytatem też, mimo że dotyczy Izraela i Żydów głównie, z Nowego Testamentu, z Ewangelii według świętego Mateusza. Będziecie w nienawiści u wszystkich, lecz kto wytrwa do końca, będzie ocalony. I ostatnia rzecz to jest taka rzecz językowa. Dlaczego najgorsze z sąsiedztwa? I czy to ma jakiś sens biblijny? No ma. Bo po angielsku zresztą tak ma też Biblia. Sąsiad i bliźni. My mamy po polsku 2 różne słowa, a to jest to samo słowo biblijnie. I po angielsku to zostało. Neighbor to jest po prostu bliźni, czyli sąsiad. Czyli znowuż to jest takie bardzo subtelne przypomnienie, że nawet jak kogoś wszyscy by chcieli odżegnywać od czci i wiary, to dalej jest, prawda, ktoś z nas, nasz bliźni. Dobrze, kolejna piosenka obiecana, apokaliptyczna, All Along the Watchtower. Wszędzie dookoła wieży w moim tłumaczeniu. Be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my hair. None of them along the line know what any of it is worth. To get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who think life is but a joke, but you and I, we've been through that, and it's not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Along the watchtower, princes kept their view, while the women came and went, barefoot servants too. Overhead in the distance, a white coat did grow. Two riders were approaching, the wind began to howl. Musi być jakieś wyjście stąd. Błazen do złodzieja rzekł: za dużo tu pomieszania, nie mogę rozluźnić się.
Bogacze piją moje wino, oracze panoszą się. Jeden z drugim nawet nie wie, ile to warte jest. Nie ma co się podniecać, głos złodzieja słodko brzmiał. Wielu spośród nas tu czuje, że życie to jest jakiś żart. Lecz ty i ja mamy to za sobą i nie to czeka nas. Nie mówmy więc fałszywie, jest późno, już prawie czas. Wszędzie dookoła wieży książęta spoglądali w dół. Kobiety przyszły, potem poszły, a z nimi wielu bosych sług. W powietrzu niósł się z dali dzikiego kota ryk. Dwa jeźdźcy się zbliżali, a wiatr zaczynał wyć. Już Państwu zrobiłem jeden spoiler, że Księgę Apokalipsy tu mamy, czy w ogóle pisma apokaliptyczne w Biblii. Ale może najpierw, że to jest w ogóle jeden, znaczy Państwo dzisiaj śpiewam same przeboje, ale to jest jeden z najważniejszych utworów w twórczości Dylana, wielokrotnie coveryzowany przez absolutne gwiazdy i do rzeczy chodliwych i słynnych. Swoją wersję stworzył bardzo szybko po tej wersji Dylana Jimi Hendrix, taką psychodeliczną, szaloną, rockową, wyciągającą jeszcze takie szaleństwo z tej piosenki. Ta wersja się stała tak znana i słynna i wpływowa, że sam Dylan, jak ją usłyszał, to potem miał problem, żeby nie grać bardziej podobnie do Hendrixa niż do siebie. Ja dzisiaj się Państwu starałem bardzo mocno zagrać bliżej tego pierwotnego Dylana, bo on też jest bardzo fajny. I też piosenka się pojawiła w takiej wersji bardzo ciekawej z instrumentami bliskowschodnimi, arabskimi, żydowskimi w ścieżce dźwiękowej do filmu, nie do filmu, przepraszam, do serialu Battlestar Galactica, a w ostatnim czasie, to mi się w ostatniej chwili przypomniało i zapomniałem umieścić tego w prezentacji, też jest taki serial Netflixa, podobno dobry, ja go nie widziałem, ale krytykom się podoba. Lucyfer, w którym tytułowy diabeł stwierdza, że mu się znudziło już być złym i że spróbuje jakoś działać dla dobra i ten główny bohater, ten taki troszeczkę jak te dobre polskie diabły, prawda? Czy takie nie do końca złe, albo te takie, które są przynajmniej lepsze od najgorszych ludzi w Mistrzu i Małgorzacie, śpiewa tą piosenkę w tym serialu, wielokrotnie zresztą. Piosenka jest ogromnie oszczędna w środki. Tam w oryginale jest co prawda kilku muzyków, ale jest po prostu w żaden sposób nie podbita gitara, harmonijka Dylana. Ja ją starałem się w prawej ręce akordeonu zagrać tę partię, którą on na harmonijce gra. Jest bębniarz, ale to wszystko jest takie bardzo... Nie ma tam skomplikowania za dużo i wszystko słychać, ale te proste, oszczędne środki są użyte w nieoczekiwany sposób. Państwo mogli zwrócić uwagę, którzy więcej wiecie o muzyce, są takie osoby na publiczności, że tam były tylko 3 akordy, ale one bardzo w taki nieoczywisty sposób i wybijający człowieka z rytmu są użyte i zmieniane. I przez to jest taki efekt hipnotycznego zapętlenia i prosta melodia unika oczywistych przejść między nutami. Tekst jest krótki, ja Państwu zaśpiewałem obydwie wersje językowe, więc się troszeczkę zrobiło 2 razy dłuższe, ale tam cały dramat rozgrywa się w zaledwie 12 linijkach i wydaje się to strasznie tajemnicze, dopóki nie znajdziemy biblijnych źródeł i wtedy się wszystko robi jasne. A czy może dalej subtelnie tajemnicze.
Jeszcze zanim dojdziemy do biblijnych źródeł, błazen, w oryginale to jest Joker, to jest taka postać, którą Dylan uwielbia i uwielbia ją wsadzać właśnie w najmocniej biblijne swoje teksty. Pod różnymi imionami się u niego pojawia. To może być Joker, Jokerman, to może być clown, czyli dosłownie clown, to może być geek, czyli taki, po polsku to tłumaczymy dziwak albo ważniak, ale to jest bardzo specyficzny artysta cyrkowy, który udaje takiego nieokrzesanego i niepanującego nad sobą i robi różne bardzo dziwne rzeczy. I obecnie geeków w cyrkach anglojęzycznych nawet już nie ma, bo robili też rzeczy problematyczne, ale jedna uczestniczka znająca lepiej kulturę amerykańską się skrzywiła i słusznie, ja może nie będę mówił. Natomiast Dylan lubi tę postać wsadzać, takiego właśnie klauna, jokera, jakiegoś błazna, ponieważ to jest ktoś, kto jest trochę spoza porządku społecznego, należy nie do takiego świata codzienności, tylko do świata karnawału, cyrku, może łamać zasady w ramach żartów i właśnie dlatego może wypowiedzieć prawdę, której nie wolno byłoby powiedzieć komuś innemu, bo w opresyjnej rzeczywistości na przykład byłby za to ukarany. My ten motyw znamy na przykład z postaci takiej na wpół legendarnej, a na wpół historycznej Stańczyka w Polsce, prawda? No to jest troszeczkę ktoś podobny, tylko jeszcze bardziej szalony niż taki polski błazen. W piosence jest wieża, błazen z tej wieży chce uciec i narzeka na pomieszanie. No i to już nam powinno naprowadzić na trop biblijnej wieży Babel. To jest historia z Księgi Rodzaju, rozdział 11, znaku ludzkiej pychy, a w nowych interpretacjach i bardzo zgodnie chrześcijanie różnych wyznań i Żydzi różnych odłamów tak interpretują, że to może dla nas wieża Babel znaczyć dzisiaj, że to jest znak ideologii totalitarnej. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ludzie całej ziemi w tej historii o wieży Babel są zmuszeni do budowania jakiejś jednej wielkiej rzeczy, która ma być symbolem jakiejś ich wielkości i mogą mówić jednym językiem, w którym jak chcą coś nazwać, to mają na to podane od razu słowo, nie mogą się nie zgodzić. Dlatego to jest taki znak totalitaryzmu. To bynajmniej nie są świeckie interpretacje, tak jak mówię, to się zrobiło modre troszeczkę w teologii i egzegezie i katolickiej, i chrześcijańskiej, i żydowskiej. Natomiast bezpośrednią inspiracją oprócz tej wieży Babel dla całego tekstu wydają się dwa fragmenty, oba z Księgi Izajasza. Na następnym slajdzie i je Państwu przeczytam. Pierwszy to są wizje prorockie, więc one są takie trochę mgliste. Prorok mówi, co widzi w wizji, więc to jest trochę takie jak sen, jak właśnie jakaś wizja. Zastawiają stół, nakrywają obrusem, jedzą, piją. Wstańcie, książęta. Książęta spoglądali w dół. Namaśćcie tarczę, bo tak powiedział do mnie Pan. Idź postaw wartownika, iżby doniósł, co zobaczy. Gdy ujrzy poczet jazdy, jeźdźców na koniach parami, jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach. Tu znowu przerwę. Proszę Państwa, taki obraz, żeby gdzieś nadjeżdżali jeźdźcy i żeby byli dwójkami, jest tylko w jednym miejscu Biblii, w tym. Tylko i wyłącznie. Niech patrzy uważnie, z wielką uwagą. I strażnik zawołał jak lew. W innych tłumaczeniach jest, że zawołał najpierw lew, że tak jakby lwa widzi. Polskie tłumaczenia to gubią, ale tak jest znowu w Biblii Króla Jakuba, którą Dylan najchętniej cytuje i tak jest po prostu w oryginale, Keari, jak lew. I strażnik zawołał jak lew. Na wieży strażniczej o Panie stoję ciągle we dnie na placówce mej warty, co noc jestem na nogach. A oto przybywają jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł, upadł Babilon, upadł i wszystkie posągi jego bożków wstrzaskane do ziemi. Czyli ten obraz Babilonu, który jest jakimś zagrożeniem imperium, ale pada na szczęście, czy padnie w przyszłości, nam powraca w ogóle w tym koncercie. Oczywiście Babilon w Biblii jest utożsamiany z wieżą Babel, chociaż to są trochę różne czasy, nawet według tej biblijnej, mitologicznej chronologii. To jest takie połączenie między nimi. I drugi fragment. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże. Cały dzień i całą noc, nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wetchnienia i Jemu nie dajcie spokoju. W Biblii Króla Jakuba, która jest tym tłumaczeniem angielskim, które Dylan najchętniej stosuje, i to jest takie mające najwyższy status w języku angielskim, takie najpopularniejsze, tam jest to relief, to rozluźnienie, którego nie może zaznać błazen. Niestety mi się nie udało wszystkiego oddać, żeby to też były cytaty po polsku. Ale mogę o tym Państwu powiedzieć. Dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi, przysiągł Pan na swoją prawą rękę i na swe ramię potężne, nigdy już nie dam zboża nieprzyjaciołom Twoim na pokarm. Mamy tych oraczy, prawda, którzy przejadają dobro ziemi. Cudzoziemcy nie będą pili Twego wina, przy którym się natrudziłeś. Znaczy to jest zapowiedź przyszłości, obietnica,
a u Dylana to się jeszcze nie stało. Jeszcze jest ten stan, że jacyś najeźdźcy przejadają nasze zboże i piją nasze wino. Parę słów należy wspomnieć o ryku dzikiego kota. W oryginale A wild cat did growl. A wild cat pisane razem samo można przetłumaczyć, można, nie trzeba, pozwalają na to słowniki, jako żbik. I wszyscy polscy tłumacze jak jeden mąż tak wybierają. Więc mamy, że zaryczał żbik w tłumaczeniu na przykład, nie pamiętam w czym tłumaczeniu, a nie chcę też jakoś ściskać złośliwościami nadmiernymi. Problem polega na tym, że po pierwsze żbik nie ryczy. Żbik, tak jak taki większy kot domowy, może miałknąć, prychać, różne inne dźwięki wydawać. Nie jest w stanie zaryczyć tak jak duże koty drapieżne. Po drugie, to jest zwierzę europejskie, nieznane ani w Ziemi Świętej, ani w USA, więc niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, no to nie jesteśmy tam, gdzie są żbiki. Po trzecie, bo ktoś się może zbuntować, że ale wildcat można przetłumaczyć jako żbik i jest taki rysiowaty też kot w Stanach Zjednoczonych, który też się czasami określa w tłumaczeniu żbikiem. Tak, ale to jest bobcat, to jest inny kot. Biblijny dziki kot, tak idąc tropem biblijnym, może być tylko jednym z dwóch dzikich kotów. Albo takim zwykłym lwem, jak państwo kojarzą, albo lwem skalnym tak zwanym, który też był nazywany w starożytności lwem, czyli pumą. My to dzisiaj nazywamy pumą. I lew w Biblii sam w sobie raczej miałby znaczenie pozytywne. To jest znak rozpoznawczy Judy, czyli syna biblijnego Jakuba, od którego pochodzą nazwy Judea, judaizm i Żyd, i którego potomkami byli między innymi królowie Dawid i Salomon oraz Jezus. My na naszym cmentarzu żydowskim, jak ktoś pochodził z pokolenia Judy, bo to się do dzisiaj prawda, dokumentuje, to będzie miał bardzo często lwa na nagrobku. Natomiast raczej to nie będzie pozytywne, bo angielskie wyrażenie wildcat, i to tłumaczę jakoś przeoczyli, to jest idiom. I on ma znaczenie negatywne. To jest albo osoba nieokrzesana i gwałtowna, albo to oznacza jakąś nieuczciwość finansową, jakieś malwersacje, szczególnie jak są ze strony kogoś silnego, takiego jak banku albo państwa, jakieś oszukiwanie przy podatkach albo przy procentach, przy lichwie jakiejś. To może dotyczyć różnych oszustw takich biznesowych na duże pieniądze. No i ten ryk dzikiego kota na końcu piosenki nie zwiastuje niczego dobrego. I to by nam wskazywało, że niezależnie od tego, jaki to jest kot, to dobrze by go było skojarzyć z drugim znaczeniem lwa w Biblii, kompletnie odwrotnym do tego pierwszego. Śmiertelnego zagrożenia i metafory istot demonicznych. Na przykład w Psalmie 22 mamy wiele obrazów takich związanych z lwami jako zagrożeniem. Między innymi rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. To tu też jest po hebrajsku keari. Wybaw mnie, Panie, od lwiej paszczęki. W liście świętego Piotra, pierwszym, on nam jeszcze wróci, mamy takie zalecenie: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. I tutaj warto zwrócić uwagę na wezwanie do czujności i trzeźwości. To jest bardzo analogiczne do fragmentów Księgi Izajasza i w opozycji do tych upijających się winem bogaczy z pierwszej zwrotki. I się będzie jeszcze łączyło z tym, co mówi złodziej. No bo kim jest złodziej, którego głos brzmi słodko i się wydaje pozytywną postacią? Rozmawia z tym błaznem biednym, który nie może wytrzymać już i mówi właściwie jak jakiś prorok albo nauczyciel moralności, prawda? Nie mówmy więc fałszywie, jest późno, już prawie czas. No i odpowiedzi nam udziela na przykład, bo też wiele innych miejsc Biblii, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Kto to mówi? Jezus, o samym sobie. Samego siebie porównuje do złodzieja. I ten sam obraz, że przychodzący ponownie Mesjasz, a z nim koniec świata, przyjdzie jak złodziej, czyli niespodziewanie, tak w ukryciu, bez obwieszczania się jakiegoś. To się pojawia wielokrotnie. W Ewangelii według świętego Mateusza, pierwszy list do Tesaloniczan, Apokalipsa, drugi list świętego Piotra również. Sens tego obrazu jest taki, że chrześcijanin powinien być zawsze czujny i gotowy. Tak jak postaci w wierze u Dylana i we fragmentach Starego Testamentu Biblii Hebrajskiej, do których też się odnosi cały tekst. No i wezwanie, by być zawsze prawdomównym i unikać tak fałszywych słów, jak i manipulacji, to jest jeden z centralnych punktów nauczania Jezusa w Ewangeliach. U Mateusza mamy: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a sonat to jest od złego pochodzi. Nie tylko prawdomówność, tylko taka ekstremalna prostolinijność. To jest dokładnie prawie że powtórzone w liście świętego Jakuba w rozdziale 5.
Ewangelia Janowa i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, bardzo znany cytat, i Ewangelie synoptyczne, czyli te, które się zgadzają co do wielu szczegółów, Mateusza, Marka, Łukasza. W tych fragmentach, do których sigla mają Państwo w prezentacji, Jezus wymienia przekazanie nie zaznawaj fałszywie, to z 10, wśród tych, które najbardziej pozwalają osiągnąć zbawienie, które się powinno mieć jakby najpierw w głowie. I następna piosenka, równie biblijna, co poprzednie. Jak wiele ulic będziesz zmuszona przejść, nim zaczną człowiekiem cię zwać. Jak wiele mórz gołębicy trwa lot, nim do snu przytuli ją piach. Jak wiele śmierci wystrzelić ma z dział, nim wreszcie zakaże ich świat. Odpowiedź, moja droga, przynosi ciągle wiatr. Odpowiedź przynosi ciągle wiatr. Jak wiele lat będą, jak pychy szczyt, nim może wyrówna ich. Jak wiele lat ludzie będą tak żyć, nim wolność przyzna się im. Jak wiele lat można odwracać wzrok, udawać, że nie widać nic. Odpowiedź, moja droga, przynosi ciągle wiatr. Odpowiedź przynosi ciągle wiatr. Jak wiele razy oczy podnosić masz, nim wreszcie zobaczysz nieba skraj. Jak wiele uszu człowiek powinien mieć, żeby usłyszeć ludzki płacz. Jak wiele istnień pochłonąć ma śmierć, nim skończy z wojnami nasz świat. Odpowiedź, moja droga, przynosi ciągle wiatr. Odpowiedź przynosi ciągle wiatr.
To była, proszę Państwa, być może najsłynniejsza piosenka Dylana wszechczasów, najczęściej na polski tłumaczona, najczęściej wykonywana, nie tylko u nas, bo w wersji szwedzkiej dwukrotnie była szczytem szwedzkiej listy przebojów. Niedługo po tym, jak w 1963 roku została opublikowana, po niemiecku śpiewała tę piosenkę Marlena Dietrich. Tak, bardzo ładna wersja, polecam ją, właściwie tę szwedzką też. I polecam wszystkie polskie, mimo że niektóre mnie denerwują na poziomie tłumaczenia, ale fajnie, że śpiewają Dylana. Powstała w 1963 roku, to jest prawie że samiuteńki początek kariery Dylana i ona też, tak jak Najgorszy z sąsiedztwa, jest bardzo mocno biblijna, ale się łączy też z tym, co się politycznie i historycznie działo w tym momencie. A się działy dwie bardzo ważne rzeczy. Dział się ruch praw obywatelskich, czyli walka o równe prawa obywatelskie Afroamerykanów. Warto pamiętać, że to było przy powszechnym wsparciu amerykańskiej mniejszości żydowskiej, która te prawa miała, no bo to było trochę kolorem skóry, więc osoby w większości białe, chociaż Żydzi czarni i w różnych innych odcieniach też się zdarzają, te prawa miały, natomiast nie miały ich osoby o ciemniejszym kolorze skóry. To jest pierwszy kontekst. I drugi kontekst to jest wojna w Wietnamie, która się wtedy toczyła. Obie te rzeczy rozwinę, więc na razie nie mówię więcej. Może najpierw pytanie, dlaczego w USA, który nam się tak może stereotypowo teraz kojarzy jako kraj wolności, jeszcze w 1963 roku był potrzebny ruch praw obywatelskich? No bo nie powinien być potrzebny. W założeniu po zakończeniu wojny secesyjnej już, czyli wiele, wiele lat wcześniej, kilka wieków wcześniej właściwie, 13., 14. i 15. poprawka do amerykańskiej konstytucji znosiły niewolnictwo w ogóle, no bo niewolnikami przedtem byli Afroamerykanie i dawały tej społeczności pełne prawa obywatelskie, w tym prawo głosu. Walka o takie pełną możliwość korzystania z prawa głosu była jedną z kluczowych w ruchu praw obywatelskich. Ale w praktyce te stany ich hrabstwa, czyli takie jednostki administracyjne południowe, które w wojnie secesyjnej były pokonane i które z niewolnictwa do końca wojny secesyjnej żyły, się straszliwie buntowały przeciwko tym poprawkom i tak szukały takich dziur prawnych, prawda? To nieraz też widzimy, jak są jakieś kryzysy i mniej uczciwe władze w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju na świecie, że się szuka dziur. Co zrobić, żeby niby prawa nie złamać, a zrobić tak jak chcemy, żeby wyszło na nasze. Te stany się buntowały i już od końcówki XIX wieku, od roku 1877, praktycznie do XX wieku wprowadzały tak zwane prawa Jima Crowa, obchodzące konstytucję tak, żeby krzywdzić Afroamerykanów w myśl zasady równi, ale osobni, czyli że niby nie ma nierówności, ale my się od tych Afroamerykanów trzymamy z daleka i tam, gdzie jesteśmy my, to niech oni lepiej nie będą. No, oczywista hipokryzja i bezsens, prawda? I sytuacja w 1963 roku, kiedy świat usłyszał po raz pierwszy Blowing in the Wind Dylana, wyglądała w taki sposób, tak, że były już pierwsze znaczące, ale bardzo niedawne sukcesy. Po pierwsze, w 1954 roku był taki proces w Sądzie Najwyższym, w którym udało się prawnie znieść segregację rasową w szkołach. Ale tutaj od razu muszę Państwu powiedzieć, w praktyce walka o jej pełne usunięcie trwa do dzisiaj i są takie szkoły, szczególnie publiczne, do których pójdzie tylko osoba z jednym pochodzeniem, z innym nie i są takie, do których pójdzie tylko biedota lub osoba właśnie, która ma ciemniejszy odcień skóry. W 1956 roku, to też była jedna z rzeczy najważniejszych, prawnie zniesiono segregację rasową w transporcie publicznym. To był proces precedensowy Browder kontra Gale. Ale wciąż wolno było, mówię w dużym cudzysłowie, bo to tak naprawdę łamało konstytucję, stosować różne inne formy segregacji rasowej, na przykład w lokalach usługowych, prawda? Mówić, że te lokale są tylko dla ludzi, którzy w jakiś sposób wyglądają. I to zniesiono dopiero w 1964 roku, znowu prawnie, w praktyce walka była dłuższa, poprawką, aktem o prawach obywatelskich z 1964. I jeszcze trwało chwilę to, że południowe Stany, no bo osoby pochodzenia afroamerykańskiego miały prawo do głosowania w teorii. W praktyce te południowe Stany stosowały, które Stany w Stanach Zjednoczonych mają prawo dość dużo legislacji własnej wydawać niezależnie od rządu federalnego. I stosowały specjalne takie podatki mające zniechęcić osoby pochodzenia afroamerykańskiego, które były z reguły uboższe, więc sobie nie mogły pozwolić, do głosowania. Trzeba było zapłacić specjalny podatek, żeby skorzystać z czynnego prawa wyborczego.
I oczywiście to efektem było, że niespecjalnie ktokolwiek głosował. Stan od strony prawnej zlikwidowano w latach 65 i 66, ale w praktyce problem mamy do dzisiaj i ono dotyczy nie tylko Afroamerykanów, tylko w ogóle ludzi uboższych, ludzi z różnych grup uznawanych za gorsze, kobiet w ciąży, z dziećmi, osób chorych. Problem jest taki, że Amerykanie nie mają tego, co my mamy, a co wcale nie jest standardem na świecie, że głosowanie musi być cały dzień, w dniu wolnym, w godzinach wolnych od pracy i tak, żeby każdy miał możliwość i jeszcze lepiej lub gorzej nam to wychodzi, ale wymyślamy możliwość wzięcia jakiegoś zaświadczenia, żeby zagłosować gdzie indziej, czy głosowanie korespondencyjne. Ja tych rzeczy oczywiście w kontekście polskim nie oceniam, mówię tylko, że ogólnie to są dobre pomysły, prawda? Żeby każdy niezależnie od tego, jaką ma sytuację i gdzie jest, skoro ma prawo do głosowania i skoro to jest bardzo ważne, mógł zagłosować. W Stanach to nie jest oczywiste, może się dalej zdarzyć tak, że jest w środku dnia roboczego. No i kto sobie może pozwolić, idzie głosować, a kto nie może, no to nie zagłosuje, prawda? Więc w praktyce to jest trochę tak różnie. No i rzecz, która się nam może wydawać nie do pomyślenia, jeszcze do 67, dopóki nie był też taki proces sądowy, który dotarł do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy to jest tak zwane prawo precedensu, że jak dochodzi tam sprawa, która jest stwierdzone, że właściwie to zahacza o konstytucję, to musi się zmienić prawo, jeśli jeszcze nie było jakoś postanowione inaczej. Więc dopiero z tym takim procesem precedensowym w 67 Loving kontra Virginia zniesiono zakazy, czy raczej możliwość wydawania przez Stany małżeństw tak zwanych międzyrasowych. Proszę sobie wyobrazić, jeszcze do 67 mogło być gdzieś nielegalne. Prawda? Coś takiego. A drugi ważny kontekst to jest wojna w Wietnamie, która trwała właściwie 10 lat, od 65 do 75. Stany Zjednoczone tam po stronie sił niekomunistycznych przeciwko tym komunistycznym, wspieranym przez Związek Radziecki, trochę przez Chiny, były zaangażowane właściwie od początku do 73 roku. I to była, przynajmniej tak w opinii publicznej, porażka ogromna, gigantyczna. Nie byli w stanie pokonać Amerykanie tych sił komunistycznych, pomimo ogromnych kosztów ludzkich. I tu mi chodzi i o własnych żołnierzy, których dużo ginęło lub było okaleczonych lub przeżywało straszliwe traumy. Państwo mogą kojarzyć takie wyrażenie flashbacki z Wietnamu, ponieważ bardzo wiele osób miało traumę wojenną po uczestniczeniu w tej wojnie. Cywilnych, niestety Amerykanie bardzo krzywdzili też cywili, chociaż tam wszystkie strony były niebywale okrutne. I też wrogów bardzo dużo zabili, ale mimo tego się Wietnamczycy, w sensie komunistyczna część Wietnamu nie poddała w żadnym momencie. I co istotne, były bardzo duże protesty przeciwko temu, bo trochę widziano to jako takie rozgrywki geopolityczne bez jakiejś realnej korzyści dla Stanów Zjednoczonych, a że giną nasi. I przede wszystkim, że popełniamy my ogromne zbrodnie, bo stosowano bardzo brutalne narzędzia walki, między innymi napalm i inne pociski zapalające, czego rezultatem było popełnianie przez USA licznych zbrodni wojennych, więc przeciwko temu były protesty. I cała piosenka jest też o protestach ulicznych i przeciwko dyskryminacji rasowej i przeciwko wojnie. Na samym początku, jak mamy jak wiele ulic, to w oryginale to jest how many roads. To nie są metaforyczne drogi, jak w większości tłumaczeń polskich, czyli takie słowa jak na przykład ways. Będziesz zmuszona, tam jest must, przejść, walk down. No i to bardzo stwarza obraz ulicznych protestów raczej niż jakiejś metaforycznej wędrówki. Nim zaczną człowiekiem cię zwać, tam jest czasownik call, taki bardzo podstawowy. Bycie nazwaną istotą w pełni ludzką, a nie stanie się człowiekiem, to od razu nam mówi o kontekście prawnym, prawda? Przyznaniu pełni praw. I tym kontekście traktowania różnych grup uznawanych za gorsze, jako nie mających w pełni takiego człowieczeństwa jak cała reszta. Mamy gołębicę, to jest uniwersalnie rozumiany dla nas dzisiaj intuicyjny symbol pokoju, który jest pochodzenia biblijnego, żydowskiego, o tym też wspomnę, o tym warto pamiętać, bo obecnie symbol jest zawłaszczany przez niektóre grupy antysemickie, tych z najgorszego sąsiedztwa, pacyfistów, którzy chcą pokoju, ale liczą, że straci czujność i wykończyć się da. Dalej mamy, jak wiele śmierci wystrzelić ma z dział, nim wreszcie zakaże ich świat. Te dzieła to są cannonballs, dosłownie tam jest kontekst dział. Before they are forever banned, dosłownie, zanim zostaną zakazane na zawsze. I to jest odniesienie do broni artyleryjskiej oraz pełne frustracji życzenie,
by użycia broni zakazać w ogóle. To też się odnosi nie tylko do kontekstu wojny, ale też do brutalności, którą jest naznaczone niestety życie w USA i to do teraz trwa przy różnych problemach i kryzysach społecznych. Po pierwsze jest problem nadużywania broni ostrej przez policję, szczególnie znowuż wobec różnych grup do dzisiaj, Afroamerykanów na przykład. Stąd był ruch i trwa nadal Black Lives Matter, prawda? Życia osób czarnoskórych mają znaczenie w takim wolnym tłumaczeniu. I też to, co jakiś czas słyszymy, że była strzelanina w szkole, prawda, jakiś człowiek wszedł, zabił ludzi, zabił dzieci. To wynika z tego, że na podstawie drugiej poprawki do Konstytucji to miało chronić przed nadużyciami władz, ale jakby jakie są efekty, każdy widzi. Jest powszechne prawo do noszenia broni przez po prostu z grubsza każdego obywatela. Nieraz nie dość trzeba przejść jakichś testów psychologicznych czy blokad prawnych, żeby tę broń zakupić. I do tego się Dylan też odnosi. Dalej mamy, jak wiele lat ludzie będą tak żyć, nim wolność przyzna się im, before they are allowed to be free, zanim będzie im pozwolone być wolnymi. I znowu, prawda, widzą Państwo te takie czasowniki, które nam wskazują, że to nie chodzi o to, czy ktoś się uwolni, tylko czy my przyznamy wolność, czy my przyznamy status w pełni ludzki i tak dalej. I tu jest zwrócenie uwagi na wolność jako coś, co należy zabezpieczyć i chronić prawnie, a nie tylko co mamy w sobie. Na przykład w tłumaczeniu Barańczaka, które sama w sobie jest bardzo piękne, on nie wyjmuje tego kontekstu. U niego chodzi o tę wolność, którą się mam w sobie i tam trzeba ochronić. Na poziomie muzyki jest bardzo ważne, a niewiele osób o tym wie, że jest słyszalna inspiracja. To nie jest kopia, plagiat, ale po prostu słychać powtórzenie niektórych pomysłów. Takiej pieśni afroamerykańskiej No More Auction Block for Me, w wolnym tłumaczeniu ten tytuł znaczy już nigdy nie będę sprzedana w bloku aukcyjnym. Inne ślady cech tradycji spirituals, czyli właśnie tych takich pieśni, które odnoszą się do pragnienia wolności, ale też do Biblii, ale też do wiary chrześcijańskiej, niewolników jest w kompozycji. W tym, jak się zmieniają akordy, one się w taki charakterystyczny sposób budują. Tak jak w moim wykonaniu dla Państwa, oryginalne nagranie jest niezwykle oszczędne w środkach. Ono jest dosłownie proste i tanie. Tam jest po prostu Dylan, który sobie plumka na gitarze i oprócz tego gra melodię w przejściach między zwrotkami i ten dźwięk nie jest w żaden sposób podkręcony. Tam nie mamy żadnego echa, żadnego upiększenia. A po drugie, i to jest też częste u Dylana, nie zawsze, ale bardzo częste jest, to wykonanie jest, bardzo je Państwu polecam, to oryginalne wykonanie, takie celowo niedoskonałe. Głos Dylana jest naturalny, jakby nieszkolony, taki troszeczkę chropawy, nie ma żadnych popisów. On po prostu tak sobie wykonuje, jakby jakiś chłopak przy ognisku to wykonywał. No tylko to jest jego kompozycja, genialnie stworzona i właśnie tak, żeby tak brzmiała. I choć w głosie i graniu słuchać frustrację i emocje, nagranie jest stosunkowo ciche. Takie, ja tutaj Państwu parę razy krzyczałem trochę, a tę piosenkę też wykonywałem tak cicho, takim jakby półszeptem. Dlaczego? Dlatego, że to jest ważne. Dlatego, że Dylan nie śpiewa jako ktoś, kto nam tak ze sceny podaje pięknym głosem te różne prawdy i nas przekonuje bardzo mocno, tylko tak troszeczkę śpiewa, jakby był jednym z nas, właśnie przy ognisku albo w jakimś drobnym kręgu, albo nie wiem, nawet w jakiejś grupie parafialnej albo świeckiej, ale takiej drobnej grupie, jak tutaj mamy, nie wiem, klub seniora właśnie, czy spotkania Sztetla. Tak śpiewa jak równy do równego, prawda? To jest taka rozmowa. I to wszystko zaowocowało, bardzo było dobrze zrobione, bo działaczka afroamerykańska na rzecz praw, właśnie doświadczona w tym ruchu praw obywatelskich, Mavis Staple, jak pierwszy raz usłyszała tę piosenkę, to była strasznie zaskoczona, chwilę potem się dowiedziała, że napisał młody mężczyzna i to Żyd o jasnym odcieniu skóry, a nie kobieta doświadczona przez życie i Afroamerykanka. I jest zacytowana, jak to mówi w filmie takim częściowo dokumentalnym, częściowo artystycznym No Direction Home Scorsese z 2005 roku. Dobrze, doszliśmy do Biblii wreszcie. Odpowiedź przynosi świat i Biblia. Sama struktura, to się już nam przedtem pojawiało, mamy cały czas te pytania retoryczne, które nawracają. Jak wiele jeszcze, jak wiele, ile jeszcze? I to jest oczywiście, to już Państwu pokazywałem wcześniej, paralelizm, czyli coś, co mamy w Biblii, prawda? Podobieństwo budowy i przez to takie wrażenie rytmu wytworzone tym podobieństwem samym. To też przypomina, i to jest bardzo istotne, mowy chrześcijańskich kaznodziejów amerykańskich i w tym słynna przemowa I have a dream, mam taki sen, Martina Luthera Kinga Jr., która była wygłoszona w tym samym roku, w którym piosenka została
no nie nagrana, ona była nagrana rok wcześniej, ale wypuszczono płytę z tą piosenką. Ciężko powiedzieć, co było najpierw, czy przemowa Martina Luthera Kinga, czy piosenka. Ona też się opiera na tym, że miałem sen, że właśnie nie ma już wojny, że jesteśmy razem, że jedni nie traktują drugich gorzej. Miałem taki sen i to tak przez samo to powtórzenie miałem taki sen, że się właśnie robi taki rytm, więc to ma pewne podobieństwo i to też było nawiązanie oczywiste. Gołębica szybująca nad ogromem wody i szukająca odpoczynku w piasku to są dwa fragmenty Biblii. Jeden bardziej oczywisty z Księgi Rodzaju, możemy tam przejść, i z Psalmu mniej oczywisty. Księga Rodzaju to jest ten obraz gołębicy Noego, która po potopie jest wypuszczana, żeby zobaczyć, czy już wody opadły na tyle, że jest jakiś ląd, i przynosi gałązkę oliwną, prawda? To się potem w kulturze otarło, że to jest ta gołębica przynosząca gałązkę oliwną. To jest znak pokoju przez to, że gałązka oliwna też jest znakiem pokoju w Biblii i w ogóle w kulturach Bliskiego Wschodu. I drugi, mniej oczywisty fragment to jest Psalm 55, który tak całościowo jest prośbą o wybawienie od nieprzyjaciół i przemocy. I w wersach 6-8 mamy: przychodzą na mnie strach i drżenie i przerażenie mną owłada. I mówię sobie, gdybym miał skrzydła jak gołębica, to bym uleciał i spoczął, oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Dlatego ta gołębica szuka piasku. No, gdzie jest piasek? Na pustyni. I co też istotne w kontekście tego pacyfizmu takiego Dylana, chociaż jak już widzieliśmy z innych piosenek, to nie jest pacyfizm za wszelką cenę, mamy w tym samym psalmie krytykę hipokryzji i usprawiedliwienia przemocy. Podnosi ręce na domowników, umowę swoją łamie. Mieliśmy to już, prawda, proszę Państwa? Jego twarz jest gładsza niż masło, lecz serce gotowe do wojny. Jego mowy łagodniejsze niż olej, lecz są to obnażone miecze. Dalej jest bardzo ważny paradoks, który pojawia się wielokrotnie w Biblii. Ja na prezentacji umieściłem część Sigli, to chyba nie są wszystkie nawet. Mieć oczy i nie widzieć, mieć uszy i nie słyszeć. To się wielokrotnie pojawia. Taki być może najbardziej wprost przykład to jest fragment Psalmu 135. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą i nie ma oddechu w ich ustach. No i do tego się, ile uszu człowiek powinien mieć, żeby usłyszeć wreszcie ludzki płacz. Ten obraz wyrównywania szczytów górskich, jak wiele lat będą jak pychy szczyt, nim może wyrówna ich, mamy w Biblii taki obraz, on też się pojawia wiele razy, równania gór, podnoszenia dolin, i to jest zawsze w księgach prorockich i też w Ewangeliach zapowiedź czasów mesjańskich i całkowitej takiej radykalnej równości i sprawiedliwości społecznej, gdy nastąpią, prawda, będzie wyrównane. W Ewangelii według świętego Łukasza, wcale nie tylko źródła żydowskie. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. No a co z wiatrem? No, wiatr, który przynosi odpowiedź, od razu można zauważyć, że po hebrajsku jest jedno słowo: na wiatr i na ducha. To jest ruach. Też może być w związku z tym interpretowany biblijnie, ale osobiście uważam trochę za łatwiznę intelektualną poprzestanie na tym, a wielu i tłumaczy, i badaczy tak zostaje, że wiadomo, że wiatr, ruach, wiadomo, wiatr, Duch Święty, bo są też takie źródła biograficzne, które pokazują, że Dylan sam kojarzył obraz wiatru, który coś unosi, z takim fragmentem wspomnień pieśniarza, który był starszy od niego właściwie o pokoleniu Woody'ego Guthrie'ego, któremu poświęcił piosenki, którego odwiedzał wielokrotnie w szpitalu, jak ten był już bardzo chory. I Woody Guthrie wspomina o takim metaforycznym obrazie, w sensie, że widział to naprawdę, ale nadaje temu znaczenia dodatkowe. Gdzieś w Nowym Jorku gazet z różnymi pomysłami o tym, jak naprawić społeczeństwo, jak zrobić, żeby było lepiej dla wszystkich, i różnych druków ulotnych, które unosi właśnie wiatr, i można je złapać, i można byłoby je złapać i coś z nimi zrobić, ale można też zignorować i wtedy po prostu odlecą. Więc warto też ten kontekst znać. Natomiast trochę sprawę zamknął nie kto inny jak Jan Paweł II, bo gdy w 1997 Bob Dylan zagrał koncert dla niego, no i nie mogło zabraknąć Blowing in the Wind, to Jan Paweł II publicznie powiedział, że rozumie wiatr pojawiający się w piosence jako chrześcijańskiego Ducha Świętego, więc trochę zamknął inne drogi interpretacji niestety. Dobrze, tyle o Blowing in the Wind. Kolejna piosenka, już nam niedużo ich zostało, bo wiem, że
Mam nadzieję, że głównie gorącem, mniej moim ględzeniem i graniem, ale widzę, że są Państwo zmęczeni, więc też postaram się nie przedłużać. Mama, take this batch of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. It feels like I'm knocking on the heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on the heaven's door. Mama put my guns into the ground. I can't shoot them anymore. This dark long cloud is coming down. It feels like I'm knocking on the heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on the heaven's door. Mamo, czas odznakę zdjąć. Już na nic się nie przyda mi. Robi się ciemno, zapada zmrok. I chyba pukam już do nieba drzwi. Puk, puk, 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 pukam już do nieba drzwi. Moje rewolwery w ziemię złóż. Już nie mam sił, by strzelać z nich. Ta długa, ciemna chmura spływa w dół. I chyba pukam już do nieba drzwi. Puk, puk, pukam już do nieba drzwi.
Knocking on Heaven's Door, również jeden z najsłynniejszych i najczęściej coveryzowanych kawałków Dylana. To jest piosenka napisana w 1973 roku do westernu Pat Garrett i Billy the Kid, w którym Dylan również zagrał, prawda? Grał rolę postaci alias albo postaci nazywaj mnie jak chcesz. Piosenka jest ścieżką dźwiękową w momencie śmierci szeryfa w tym filmie i jest maksymalnie oszczędna w środkach, króciutka, wolna od jakiegokolwiek zbędnego elementu, czy to muzycznie, czy to w tekście. To jest bardzo ciężko oddać w tłumaczeniu, bo w tłumaczeniu lubimy pokomplikować. Lepszy ogólnie tłumacz ode mnie, Daniel Wyszogrodzki, zamiast jak najprościej odtworzyć ten obraz tego, że schowaj moje rewolwery w piasku, każe Krzysztofowi Krawczykowi na przykład śpiewać niech strzelby moje kryje piach, prawda? I od razu się robi tak wzniośle i bardziej skomplikowanie i w ogóle, a to nie o to chodzi. Mamy w niej kilka prostych tylko rzeczy i już szybciutko je omówimy. Po pierwsze, typowe dla całej tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, to nas łączy przekonanie, że wszystkie ludzkie układy, władza i konwencje tracą znaczenie wraz ze śmiercią, prawda? Mam czas odznakę tę szeryfa, która stanowiła o całej mojej tożsamości przez całe życie zdjąć, już na nic się nie przyda mi. Dalej mamy też bezużyteczność rewolwerów, to jest bezużyteczność pewnego symbolu władzy i siły, a także pewnej męskiej dumy. No i wszystko jest napisane i zaśpiewane z takiej intymnej, dogłębnie ludzkiej perspektywy. To są po prostu ostatnie słowa do najbliższej osoby, uchwycone poetycko, tak prosto, jak się tylko da. Po ostatniej piosence, bo zbliżamy się już do ostatniej, nie będę mówił za dużo, więc teraz tylko zapowiem, że na oczywistym poziomie to się wydaje będzie się to wydawała Państwu piosenka, która mogłaby być uznana za najbardziej świecką z tych wszystkich. Że tam najmniej jest się w stanie coś znaleźć, co by się odnosiło do Biblii. Ale jednak cała opiera się na motywie pychy, która kroczy przed upadkiem i świadomości, że bogactwo i wysoka pozycja społeczna mogą być przejściowe. I na przykład obraz tego mamy w Psalmie 49, w którym padają słowa niscy pochodzeniem na równi z możnymi, bogaci razem z ubogimi i że taka jest droga zadufanych w sobie i przyszłość zakochanych we własnych słowach, że są jak owce pędzone do przepaści, prawda? I że każdy, kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, bo bogactwo za człowiekiem nie pospieszy. Inne analogie oprócz tego są w bardzo wielu miejscach, ale też w przypowieściach Jezusa. Na przykład o bogaczu i żebraku imieniem Łazarz, o nieuczciwym zarządcy Pana, który zostaje pozbawiony swojej pozycji, różne przypowieści o sługach, którzy byli wysoko postawieni, ale tę pozycję tracą, bo nie byli dobrymi sługami. I jak będą Państwo mnie i Dylana słuchali, to proszę zwrócić uwagę, że Dylan drwi w tej piosence. To jest piosenka drwina trochę. Ale z czego on drwi? Ze świata osób, które mają właśnie bardzo dużo pieniędzy i władzy i w tym adresatka utworu jest taką osobą, natomiast równocześnie staje po stronie całej galerii takich obdartusów, takich biedaków, żebraków, dziwaków, osób z marginesu społeczeństwa i tam są i biedni czekający na jałmużnę, i ludzie, którzy liczą każdy grosz, bo inaczej nie przetrwają, i tajemnicze włóczyki, i osoby w kryzysie bezdomności w ogóle. I oczywiście się pojawił jakiś joker albo błazen. Mamy komików i kuglarzy, za których śmiechem kryje się płacz, czyli też takich, którzy są mądrzejsi niż się wydają, prawda? To nie tylko chodzi o wygłupianie się u nich. Mamy mówiącego w dziwny sposób Napoleona w łachmanach. To jest taki obraz stereotypowy, bo Dylan tutaj robi coś podobnego, co robił w Najgorszym z sąsiedztwa, czyli jakby częściowo przyjmuje język tych, z których drwi i którym się przeciwstawia, po to, żeby pokazać absurd jego też. To jest bardzo nowoczesne w literaturze zagranie.
takie pisanie można określić mianem dekonstrukcji. Czyli robimy jakąś konstrukcję po to, żeby ją zburzyć. Żeby na przykład pokazać, że coś jest absurdalne. A dużo starsza tego odmiana w takiej retoryce zupełnie klasycznej się nazywa redukcja ad absurdum, czyli sprowadzenie do absurdu, prawda? Że przyjmujemy, tak, masz rację przeciwniku i tak idziemy z różnymi tezami tego przeciwnika, wyolbrzymiamy je, pokazujemy, jakie są absurdalne przez przyjęcie ich w pełni i wszystkich ich konsekwencji. Dobrze. I podobny motyw w taki u Delana, że osoby doświadczające niesprawiedliwości, dyskryminacji w jakiś sposób dziwne, gorsze, takie, że nam nie pasują trochę, okazują się tymi prawdziwszymi, uczciwszymi, tymi, które bardziej zasługują na naszą sympatię, to jest coś, co się ogromnie często u Delana powtarza. Mieliśmy takiego błazna, prawda? I złodzieja, złodziej też przestępca, tylko tym przestępcą jest Jezus, wszędzie dookoła wieży. W piosence, której Państwu nie zaśpiewałem, a szkoda, no ale mamy ograniczony czas, Ballad of a Thin Man, mamy różnych artystów cerkowych i dziwaków, którzy rozumieją, co się dzieje, a tytułowy bohater, który jest taki mądry, przemądrzały, skończył uniwersytety, kompletnie nie rozumie. Jest taka przepiękna piosenka Joker Man i tam też jest taki tytułowy trochę błazen, trochę kuglarz, trochę cudotwórca, no i on też bardziej rozumie świat niż ci normalni dookoła niego. Jest super piosenka I Dreamed I Saw Saint Augustine. Śniło mi się, że widziałem świętego Augustyna, którym jest święty Augustyn, którego jako żywo nie da się przyporządkować do żadnego historycznego świętego i który jest strasznie dziwny. On jest dziwnie ubrany, on rzuca jakimiś nie do końca zrozumiałymi hasłami, ale on jest właśnie po stronie dobra i stawia się książętom i ludziom aż do momentu, gdy zostaje męczennikiem niestety. A Dylan śpiewa i zdałem sobie sprawę, że byłem jednym z tych, którzy posłali go na śmierć, więc to jest taka bardzo uderzająca piosenka też. No i oczywiście najgorszy z sąsiedztwa też jest taką postacią, prawda, gorszego, który się okazuje tym prawdziwszym. Jak toczący się kamyk, czyli Like a Rolling Stone, proszę Państwa. Dawno temu miałaś styl, wiodłaś prym, rzucałaś biednym grosze 3 i krokodyle łzy. A może powiesz mi, że nie? Mówili ci mała, lepiej żebyś uważała, dajesz ciała. Myślałaś, że ta cała zgraja wkręca cię. Niedawno śmiałaś się na cały głos za wszystkich, którzy liczą każdy grosz. A teraz co? Ucichłaś coś. Już nie tak dumnie brzmi twój ton, bo w sumie nie wiesz, kiedy znowu uda ci się coś zjeść. Jak ci z tym jest? Jak ci z tym jest? Drogi do domu brak. Jesteś sama tak, jak ktoś zupełnie nieznany, jak toczący się kamyk. Masz świetne wykształcenie, samotna księżniczko, no i na co to wszystko? Chyba tylko po to, by obytą być. Bo nikt ci nie nauczył, jak przetrwać na ulicy, a właśnie ta umiejętność teraz bardzo się przydałaby. Mówiłaś, że zawsze radę sobie dasz bez tajemniczego włóczykija, lecz nadszedł czas zdać sobie sprawę, że wymówek brak. Gdy patrzysz w jego pustą twarz i pytasz, może jakoś dogadamy się. Jak ci z tym jest? Jak ci z tym jest? Drogi do domu brak i jesteś sama tak, jak ktoś zupełnie nieznany, jak toczący się kamyk. A nie chciałaś widzieć tych
komików i kuchlarzy, tych starali sieci radość dać. I wciąż nie zrozumiałaś, jak słaba to postawa, że trzeba z siebie dawać, a nie tak tylko ciągle brać. Jeździłaś na przejażdżki na chromowanym koniu z dyplomatą, który miał syjamskiego kota w domu. Czy było trudno odkryć ci, że nie był tym, kim twierdził, że był? Dopiero gdy zabrał ci wszystko, co chciałaś z nim mieć. Jak ci z tym jest? Jak ci z tym jest? Drogi do domu brak i jesteś sama tak, jak ktoś zupełnie nieznany, jak toczący się kamyk. A królewny na stacji, ludzie eleganccy dobierają się po darach, by w barach robić to, co w parach robi się. I bardzo jest to słodkie, lecz wyjdziesz na idiotkę, jeśli pierścionka miła nie opchniesz gdzieś. Niedawno śmiałaś się do utraty tchu z Napoleona w łachmanach i jego dziwnych słów. Wzywa cię teraz, nie odmówisz mu. Nie masz nic do stracenia, bo nic nie masz już. Jesteś niewidzialna, tajemnica straciły sens. Jak ci z tym jest? Jak ci z tym jest? Drogi do domu brak i jesteś sama tak, jak ktoś zupełnie nieznany, jak toczący się kamyk. How does it feel? Yeah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a rolling stone, like a rolling stone. Dziękuję ślicznie. Kuba pożegnał nas piosenką, z której został wzięty tytuł, jak ktoś zupełnie nieznany, a my dziękujemy mu, że dzięki temu dwugodzinnemu spotkaniu będziemy mogli o Dylanie powiedzieć, że jednak chyba troszkę go poznaliśmy. Bardzo dziękujemy. Mamy dla Kuby też niespodziankę, najświeżutko ostatnio wydaną, pokaż książkę o Dylanie, Państwu pokaż, oraz pusty, porządny notes do zapisywania kolejnych mądrych, ważnych rzeczy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze tylko kilka krótkich zapowiedzi i będziemy się częstować naszą tradycyjną chałką. Proszę Państwa, dziękując za cierpliwość i super atmosferę, z obowiązków wobec grantodawców trzeba powiedzieć, że wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2025.
że po raz pierwszy możemy powiedzieć, że projekt zrealizowano też przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego, a patronatu udzielił nam swojego honorowego wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Również, tak jak nad całym projektem, patronat honorowy objęła pani burmistrz. Kolejne wydarzenie w naszym projekcie odbędzie się dokładnie za 2 tygodnie, 8 sierpnia, także tutaj, także o 17:00 i online na naszym profilu facebookowym. Będzie to opowieść o przedwojennej Mszanie Dolnej jako letnisku. Mamy wakacje, więc przyjrzymy się temu, jak te wakacje przedwojenne tutaj w Mszanie wyglądały, ale nawiążemy również do losów poszczególnych osób, rodzin czy całych grup, dla których te wakacje w naszym mieście miewały kolosalne znaczenie dla ich dalszych losów. Jedni dzięki temu przeżyli czarny czas zagłady, a inni niestety znaleźli śmierć właśnie tutaj, niedługo po tych ostatnich wakacjach. Będę chciała Państwa, bo to ja będę prowadziła to spotkanie, będę chciała też zapoznać Państwa z mało znanymi, a nie mniej heroicznymi od chociażby Janusza Korczaka, którego wszyscy znamy, wydarzeniami związanymi z Domem Sierot Krakowskich, który to Dom Sierot z Krakowa spędzał właśnie swoje ostatnie wakacje w sierpniu 1939 roku tutaj w Mszanie Dolnej i stąd pochodzi ostatnie ich zdjęcie. I jest taka osoba, która zwana jest krakowskim Korczakiem, Dawid Kurcman, który nie będąc nawet pedagogiem, tylko finansistą, nie opuścił dzieci, poszedł z nimi na śmierć, tak jak Janusz Korczak, ale będę chciała też upomnieć się o pamięć kobiet, które, bo jakoś tak Korczak jest symbolem, mniej się mówi o Stefie Wilczyńskiej i tutaj w Krakowie też mamy kilka takich kobiet, które odmówiły współpracy z gestapowcami i solidarnie poszły z tymi dziećmi, nie opuszczając ich. Trzeba o tym pamiętać i będę chciała Państwu o tym opowiedzieć. Zbliża się rocznica zagłady w Mszanie Dolnej. Będziemy ją obchodzić 17 sierpnia i już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast wcześniej trzeba będzie posprzątać zarówno miejsce pamięci na Pańskim, jak i cmentarz, który tak pięknieje i już prawie ogrodzenie jest już prawie całkiem gotowe. Jeszcze tylko brama do założenia została. Już wczoraj widzieliśmy, że przęsła są pięknie montowane i kolejne nagrobki odnawiane. I będziemy chcieli w czasie rocznicy dokonać takiego symbolicznego otwarcia cmentarzu po remoncie, więc będziemy Państwa zapraszać do pomocy. To będzie prawdopodobnie w dniach między 11 a 14 sierpnia będziemy takie sprzątanie, porządkowanie organizować, ale to podamy prawdopodobnie za te 2 tygodnie konkretną datę, bo to zależy przede wszystkim od pogody. A teraz jeszcze raz dziękując za cierpliwość, połamiemy się tradycyjną szabatową chałką i są też ciasta, napoje, to bardzo proszę, żebyście się Państwo potem częstowali. Serdecznie dziękujemy i Marka prosimy o jak zawsze przejście z chałką. I tak jak to robimy co piątek, by uczcić pamięć i z żalu, że już tego tutaj nie robią nasi żydowscy sąsiedzi, zapalamy te szabatowe świece i właśnie pieczymy chałkę i bardzo prosimy, bo to jest taki ważny gest naszej pewnej wspólnoty.